No cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o projekcie, który rozpocząłem jakąś chwilę temu. Bohaterem tego odcinka będzie Abarth Grande Punto ze skrzynią DSG z Volkswagena. Na pierwszy strzał wyciągnęliśmy silnik całkowicie z auta. Po wyciągnięciu silnika samochód stanął na stanowisku, czyli tutaj, gdzie realizowane są dłuższe projekty. Była dosłownie godzinka czasu w piątek, wyciągnęliśmy sobie silnik, bo zmieniłem trochę koncepcję i stwierdziłem, że sobie to wszystko poskręcam na ziemi, na stole, a nie na samochodzie, jak planowałem wcześniej. Na pierwszy ogień poszły wałki rozrządu, które zamówiłem z MTD z Grecji. Te standardowe wałki ze 155 zostały wymienione na te właśnie z MTD. W międzyczasie jeszcze, kiedy samochód stał na zewnątrz, zdemontowałem elementy wnętrza, które właściciel sobie zażyczył, żeby oddać do hydrografiki. Zostały zawiezione do Patryka. Patryk to nam sobie ogarniał w międzyczasie. Patrzcie na to. Pierwszy egzemplarz adaptera skrzyni DQ250 do T-Jetta. Zostały wyrysowane adaptery skrzyni i silnika oraz wału torbowego. Adaptery zostały zrobione. Zawiozłem je jeszcze do anodowania, aluminiowe do ocynkowania stalowe. A tak wygląda adapter po anodowaniu. Dzisiaj zaczynam grzebanie przy silniku, czyli na pierwszy strzał zabiorę się za wymianę wałków. Także pierwsze co, montuję wałki z MTD, które nam trochę ten silnik jeszcze orzeźwią. Później go zrzucam ze stojaka i zaczynam skręcanie ze skrzynią biegów. Wałeczki zmienione, wszystko poskładane. Usunę sobie jeszcze podporę półosi, bo w to miejsce będę musiał wyrzeźbić jakąś customową. Więc po wymianie wałków złożyłem sobie silnik ze skrzynią w kupę, żeby zobaczyć, jak to wszystko pasuje. Czas na odkruzowanie maszyny. Wjeżdżamy na warsztat. Punciaka mamy już na stanowisku, został podniesiony, wypoziomowany. Poziom w momencie, kiedy będę robił nowe łapy silnika, jest dość istotny. Został wypoziomowany poprzek samochodu, tak samo jak wzdłuż. Dlatego, że kiedy swapuję silnik do budy, w której go nie było, czy tak jak tutaj w tym przypadku będę robił wszystkie łapy do poduszek, karoseria musi być wypoziomowana, żeby do czegoś złapać sobie poziom silnika. Rozbroję sobie całe czołowe, czyli zderzak, pas przedni z chłodnicami, stare poduszki. Powykręcam, miałem chwilę czasu, więc wymieniłem wałki rozrządu. Fabrycznie tutaj jest rozrusznik, już go tutaj nie będzie, więc wiązkę od sterowania rozrusznika od startera sobie już wyprowadziłem tutaj z przodu. Więc jak już będę miał skręconą skrzynię biegów z rozrusznikiem Volkswagena, on mniej więcej będzie w tym miejscu, to wtedy sobie dorobię resztę tej wiązki. I buda czeka. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie na tyle czasu, żeby sobie skręcić chociaż silnik ze skrzynią biegów już na gotowo. Tak wygląda skręcona skrzynia razem z silnikiem. Wszystko pięknie nam tutaj siadło w każde śrubeczka. Także następnym krokiem jest rozbiórka czołowego i spróbujemy coś przymierzyć. Wczoraj też usunąłem jeszcze przewód sprzęgła, który nam już nie będzie potrzebny. I zaślepiłem przewód, który zasila pompę sprzęgła. No i zrobiłem pierwszą przymiarkę. No, wyszło całkiem nieźle, trawersy nie trzeba ruszać. Jedynie co konieczne było małe podcięcie lewej podłużnicy, więc wstępnie sobie ją przyciąłem, tak żeby zrobić miejsce. Po czym przymierzyłem silnik po raz drugi i w zasadzie to już był taki strzał, że mogłem sobie robić łapy, bo wszystko w miarę siada. Jako że ten silnik ustawiam jakby na nowo w budzie, z uwagi na to, że musiałem go przesunąć na prawo samochodu, żeby zmieściła się skrzynia biegów. Zasady jakby ustawiania silnika są zawsze takie same przy swapie. Jeżeli przekładałem kiedykolwiek silnik, czy to w tej Ładzie, czy w T3, czy chociażby w tej Asconie, zawsze robiłem to w ten sam sposób, czyli karoserię samochodu ustawiamy sobie w poziomie, idealnie we wszystkich płaszczyznach, czyli wzdłuż samochodu, w
poprzek samochodu, wszystkie płaszczyzny muszą się zgadzać. Wystarczy nam zwykła poziomica i miarka. Oczywiście posiadam też poziomice laserowe i tym tak dalej, ale ta poziomica jest historyczna, ona jest ze mną od samego początku i chyba wszystkie silniki na niej ustawiałem. Robimy sobie 2 punkty na silniku, na których będziemy mogli sobie oprzeć równo poziomicę i ustawiamy cały zestaw tak, żeby nam wszystko tutaj grało. Również mamy ten poziom. No i jeszcze jest ważna osiowość, czyli żeby silnik nie uciekał nam w którąś stronę. Obieramy sobie jakieś stałe punkty i mierzymy. 23,5 cm do tyłu. Wiadomo, że nie obliczy się tego, ile ugną się gumowe poduszki pod ciężarem silnika i tak dalej, ale im precyzyjniej stawi się silnik na sztywno, czyli tak jak tutaj mam na kobyłkach, tak żeby on nie drgał nam przy produkowaniu łap, tym mniejsza odchyłka będzie później już po powieszeniu go na elementach gumowych. A im precyzyjniej to zrobimy, tym lepiej to zadziała. Także muszę jeszcze silnik przesunąć sobie do tyłu, w sensie do grodzi. Powinno być ok, będę mógł zająć się produkowaniem łap. Więc no jest to temat, który zajmuje dużo czasu, ale jest on, no, mogę powiedzieć, że kluczowy, aby taki swap zakończył się sukcesem. Wszystkie te samochody, które tutaj są u mnie na Pantyramach, one wszystkie jeżdżą do tej pory, także myślę, że to jest sprawdzone rozwiązanie i działa zawsze. No nic, no to przesuwam ten silnik i zabieram się za pierwszą łapę. Zrobiłem najpierw łapę prawą od strony rozrządu, później lewą. No i tak oto po kilku godzinach spawania, szlifowania mamy zmodyfikowaną łapę prawą. No a tak sobie to wygląda na samochodzie. No i skręcone. Wygląda tak. Spreparowana poduszka plus moja łapa. No dobra, przyszedł mi materiał aluminium PA9, z którego wytnę sobie taki kształt. Zrobiłem sobie wzór z kartonu, jak ma wyglądać. O, i teraz muszę go tutaj przerysować i wyciąć z ręki. Później go przyspawam do tej łapy, którą tam sobie spreparowałem z Volkswagena. 1,5 godzinki szlifowania. No i mamy taki etap. Łapa ścięta i przygotowana, płytka docięta, kształt wyprowadzony, gwinty mam zrobione. No, najbrudniejszy etap całej zabawy. Wszystko w pyle. No i teraz trzeba to zespawać i będziemy mieli drugą łapę gotową. A ta lewa łapa wygląda tak. Połączenie łapy Audi z płytką, która pasuje do poduszki z Fiata czy też Abartha. Ja sobie dam obydwie łapy do skanowania, tak żebym miał je w formie pliku. Gdyby w razie przyszło jednak frezować je z jednego kawałka lub do następnego projektu, który być może się zgłosi, ponieważ ludzie pytają, no ale na razie nie mogę jakby nic nikomu obiecywać, ponieważ to auto jeszcze nie jeździ, więc poczekajmy cierpliwie, aż go przetestuję. No tak się prezentuje łapa prawa na samochodzie już poskręcana, no i łapa lewa. Tu jeszcze będę miał pewien problem, ale to jak już go rozwiążę, mam tam jakiś na to pomysł, to powiem w czym rzecz. Dotarła przesyłka, nowy zestaw hamujący naprzód, czyli 330 mm napływającej tarczy. Z V-Maxa. W następnej kolejności zaprojektowałem, skonstruowałem półośki. Odpowiedni wymiar tych półosiek jest bardzo ważny, tak żeby przeguby nie pracowały, ale nie naprężone w jedną stronę, ani w drugą stronę. Musi to być w miarę dobrze zgrane. Dostałem właśnie paczkę z nowymi półośkami już zrobionymi. Przeguby zostały sprawdzone, przejrzane tam przy okazji. Chłopaki stwierdzili, że są w dobrym stanie, więc dostaję oryginały po obu stronach, tak jak chciałem. Tu jest prawa strona. Jako że czekam sobie na kolejne fanty od tokarza, składałem sobie wnętrze, czyli deskę w hydrografice i konsolę, ponieważ też muszę rozebrać środkowy tunel, bo będę montował drążek wybierania biegów od DSG. Także muszę się pozbyć najpierw tunelu. No tutaj ta hydrografika tak wygląda, także myślę, że całkiem spoko to wyszło. No i przy okazji też pierwsze przymiarki łopatek od zmiany biegów. Zabrałem się za pedałka, no ale oczywiście za różowo być nie może, nie? Miałem zakupione pedały od wersji automatycznej Grande Punto. Po głębszych oględzinach okazuje się, że tak, tu jest coś wyłamane, gdzie jest wyłącznik światła stopu, a poza tym jest gorszy problem, ponieważ tutaj również jest coś wyłamane. Powinien być taki ząbek jak tu, a go nie ma. Tego nie zauważyłem przy rozpakowywaniu paczki. Poza tym
element, którym zapina się kulkę z serwa tutaj, popychacz serwa. W wersji manualnej, którą wyciągnąłem z Abartha, jest taki i nie pasuje tutaj, nie zapnie się. A ten element nie występuje jako część i nie kupię go nigdzie. Co mi pozostało? Rozbroiłem pedały manualne, wyjąłem pedał sprzęgła, bo tutaj w automacie i tak jest na to miejsce, nie? Roznitowałem pedał hamulca, ponieważ to było tutaj w ten sposób, o, tu jest zaparte, tu jest zanitowane. Roznitowałem tutaj, rozszlifowałem tego nita, wyciągnąłem pedał hamulca z manuala, wyciągnąłem pedał hamulca z automatu i po prostu przełożyłem sam pedał hamulca. I w ten sposób zachowuję sobie tutaj oryginalny wyłącznik światła stopu, no i ten element zabezpieczę. Popychacz z serwa mi nie wypadnie. Trzeba to teraz poskładać i ułożyć na miejsce, ale najpierw muszę zaślepić otwór po pompce sprzęgła, który jest tam. O, trzeba to czymś zakleić, żeby po prostu tutaj nie było otworu. Jedna łapa gotowa, druga łapa gotowa. Do tylnej brakuje mi paru elementów, więc w międzyczasie wziąłem się za wnętrze. No i dzisiaj trochę się udało zdziałać. Udało mi się zrobić taki manewr. Jeszcze jest jeden problem, a mianowicie po przesunięciu silnika w zasadzie przestały mi pasować wszystkie węże układu chłodzenia oleju, więc to też musiałem wszystko sobie ogarnąć, czyli tamten przewód trzeba było przeprofilować, trochę poskracać, inaczej go zamontować. Przewód górny tutaj przedłużyć, bo też nie pasował, okazał się za krótki, no wiadomo. Przewody do nagrzewnicy akurat w miarę pasują, bo one są zawsze dłuższe. No i dolot musiałem sobie przerobić i tipa, tutaj skrócić, przeprofilować troszeczkę i dolot dolny, ten, który idzie z turbosprężarki do intercoolera. No ale to też zostało już jakby ogarnięte, przygotowane. Przewody paliwowe w miarę jakoś tam pasują. No dzisiaj zająłem się trochę tyłem na początek, czyli co, założyłem sobie sprężyny, amortyzatory i poskładałem hamulce. Przerobiłem zaciski, tak żeby pasował ręczny, także tylne hamulce mam gotowe. 284 mm wentylowane. Czekam tylko jeszcze na przewody elastyczne, które będę miał w oplocie, te i te tam na belkę. To też je wymienię, ponieważ do Big Breaka, do przednich zacisków są w komplecie też w oplocie stalowym. Poprosiłem znajomą firmę, która nacina dla mnie tarczę, żeby nacięli mi tył. Coś mniej więcej na wzór tych przednich, które tam są z VMAXa, żeby tak się nie odznaczały i żeby były mniej więcej takie same. I wyszło całkiem spoko, myślę. Wczoraj mi jeszcze Kubuś zdjął zaciski, hamulce przednie rozebrał też. Zaciski będą do sprzedania. No nic, no biorę się na tą tylną łapę, zobaczę jak mi to pójdzie. Złapałem jakiś pomysł na zamocowanie łopatek do zmiany biegów. Żeby to zrobić, musiałem odsunąć kierownicę od przełączników, a w tym celu zamówiłem gdzieś tam z zagranicy tak zwany spacer do kierownicy, czyli taką jakby nabę, która odsuwa kierownicę od kolumny. Rozbebeszyłem sobie wnętrze do tego lewarka, także po weekendzie będą jakieś przymiarki, jakieś tam ruchy. No i tutaj był taki problem, że ta śruba była jako czwarta śruba łapy i jednocześnie trzecia śruba poduszki. I jakbym nie kombinował, zawsze ta śruba była w osi tamtego otworu. Tyle, że nie zgadzał się kąt tej śruby, ponieważ skrzynia jest pochylona jakby do tyłu, więc śruby też są pochylone w niej. I teraz, żeby przeskoczyć ten temat, dorobiłem sobie taką skośną podkładkę, tak żeby płaszczyzna tego łebka od śruby równomiernie oparła mi się w koło. Najprawdopodobniej skończy się tak, że tutaj jeszcze sobie zrobię takiego małą kluseczkę w tym miejscu, żeby ta podkładka się nie ruszała i nie miała tendencji do luzowania śruby. Taki myk. Po zrobieniu połosiek zająłem się tylną łapą. Została ona wyspawana ze stali. Taki dosyć dziwaczny kształt. Z grubsza kształt tylnej łapy do skrzyni biegów. Taka trochę dziwaczna, no ale tak musi być. Teraz tylko to ładnie obspawać i można cynkować. Może jeszcze sobie przerobię tego tipa, bo raz, że tu muszę poprawić te otwory. Tam jakieś smarki wiszą. A dwa to ten kluczyc sobie przerobię tak, żeby ta silikonowa odma mi pasiła. Jak widzicie, kąt się nie zgadza i byłoby takie złamane. Usunąłem sobie jeden kluczyc, który nie będzie potrzebny i przerobiłem kąt innego kluczyca do odmy.
Przerobiłem tego tipa. Zlikwidowałem w końcu ten kluczyk do par paliwa, ponieważ sobie go tutaj też zaślepię i go nie będzie wcale. To będzie wszystko przelakierowane na czarno, a dam tutaj te węże moje silikonowe, firmowe. No dobra, no to nie ma co przedłużać, chyba trzeba to rozbierać. Silnik stoi już na zewnątrz. Wyciągnąłem go po to, żeby to wszystko pomyć, poczyścić, skrzynię biegów, silnik z grubsza. Wyczyszczę sobie tą pokrywkę, wymaluję trochę, żeby to było takie świeższe. Dam łapy do anodowania, tylną łapę skrzyni biegów dam do ocynku, może do pomalowania, zobaczę. Generalnie chciałbym zrobić tak, żeby wyczyścić podłużnicę, wymyć je, trawers, serwo, to wszystko tutaj co widać, bo jest dobry dostęp, tak żeby po zamontowaniu silnika to fajnie wyglądało. Później muszę zamknąć podłużnicę, trochę tutaj obrównam, bo to jest tylko z grubsza na razie podcięte, ale wyrównam sobie to i muszę zrobić tutaj zaślepkę, zamknąć. Ogólnie trochę tematów mam do zrobienia, jest tutaj cała lista, więc jest co robić. Małymi krokami, tak już jest nieźle. Jutro czwartek, piątek powinienem sobie ogarnąć tutaj to wnętrze, komory silnika. Część rzeczy tutaj też ogarnę przy silniku. No i co? I powoli do przodu. Po tym jak zamontuję już silnik na gotowo, będę mógł go sobie obkręcić, wszystkie węże pozakładać w opaski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na sam koniec dopiero zajmę się podpinaniem EMU, które będzie sterowało skrzynią biegów, tak żeby skrzynia myślała, że jest w Golfie czy w czymś takim, bo tak to ma mniej więcej działać. W tej chwili silnik już jest wyciągnięty, stoi sobie obok, będę mógł go porządzić, trochę oczyścić, niektóre elementy dać do ocynku, inne do malowania, śruby poskręcać już na gotowo na klej i tak dalej, żeby móc go później włożyć z powrotem i zacząć obkręcać. Przygotuję sobie też komorę silnika, ale to już będzie w następnym odcinku.